Witam wszystkich starych i nowych widzów. Dzisiejszy odcinek jest troszeczkę inny. Jest to relacja z wizyty w rodzinnym miejscu, gdzie zaczęła moja się przygoda ze starymi rzeczami. Praktycznie dzięki uprzejmości mojej rodzinie w dalszym ciągu na strychu tolerowane są stare, nazbierane przeze mnie rzeczy, które za chwilę pokażę na wideo, które zrobiłem w zeszłym roku w trakcie wakacji. Zapraszam do oglądania. Ponadto proszę o komentarze, lajki, to pomaga na rozwinięcie tego kanału. Dziękuję z góry, zapraszam do oglądania. Tutaj mamy obudowę, którą wykonywałem, właściwie współwykonywałem, pracując w takiej stolarni, która robiła repliki starych zegarów, obudów. To jest, jakby powiedzieć, egzemplarz, który z jakiegoś powodu był odrzutem z produkcji i mogliśmy to po prostu sobie nabyć za niewielkie pieniądze. Ten natomiast zegar, jest to mój zegar rodzinny, który praktycznie towarzyszył mojemu dorastaniu. Wiadomo, moda się zmieniła, wylądował na strychu. Tutaj znowu mam obudowę, którą wziąłem po babci, która dostała jeszcze od swojej ciotki jako prezent. Ten mechanizm jest datowany na 1800 któryś rok. No w tej chwili wszystko jest to, jakby powiedzieć, zaniedbane, bo nie ma komu tym się zająć. Ja wyjechałem, moje jakby braty z uprzejmości w dalszym ciągu czekają na swój czas, swoją godzinę. Tutaj co tam mamy, to taki wgląd troszeczkę na resztę rupieci. Tam w dalszym odcinku pokażę, tam telewizory są ukryte. Także tutaj mamy radio Norton, czy jakoś tak. Później pokażę jakby tył tego. To radio też było w naszej rodzinie. Pamiętam jako dzieciak to radio działało, nie? Także nie pozwoliłem tego wyrzucić, chociaż były tak zwane kontenery do zbierania dużych odpadów. Udało mi się to przekonać, żeby to jeszcze zachować. Miałem swój kącik na tym strychu, także uchowało się i czeka na lepsze czasy. O, tu jest doktor, no, jest 661 i 72 numer. Także prawdopodobnie ktoś, kto umiałby to uruchomić, by jeszcze działał. Wiadomo, jest w tej chwili zakurzone, pająki tam działają. Tu w tych skrzyniach mam też jeszcze skarby, pokażę później. Tak, teraz tutaj już kawałek następnego filmu. Mamy katalogii z różnych takich historycznych już, powiedzmy, samochodów rosyjskich, polskich, które praktycznie pełnozbyt używał do zamawiania części czy do naprawy. Pracowałem w tym pełnozbycie pod koniec jego egzystencji i były te, powiedzmy, magazyny opróżniane i udało mi się po prostu przejąć część starych katalogów. Ale że moja historia zbieractwa różnych rzeczy już od tamtego czasu się, jakby powiedzieć, toczyła, także znalazły się w moich rękach. O, spójrzcie, tutaj właśnie jeszcze gaz, katalog, bardzo ładnie ilustrowany części. Tak, co tam jeszcze wyciągnę? Części zapasowe gaz mówiła. A tu tygrysy, tu razem z bratem zbieraliśmy.
I to były w tym czasie właśnie to są takie krótkie opowieści wojenne z tamtych czasów. Praktycznie jest tego, nie wiem, nie setka, może więcej. Także o, widzicie, to jest całe, troszeczkę myszy potraktowały, ale jest tego sporo. No, tak. Kto miał takie jakby hobby też zbierania tych książeczek i czytania. Nawet wymienialiśmy się z kolegami, bo ktoś miał podwójnie serię, znaczy się odcinek, to było to bardzo modne. O, tu jest jakieś jeszcze a to jeszcze jakieś komputery wchodziły, to dla dzieci jakiś tam film. Czy tam patrzymy, czy tam dalej. Co tam wyciągnął? Moim kamerzystą jest moja córka, a tutaj wyciągam nosidło do wody sam osobiście jako młody chłopak, tam nie wiem, miałem 12-15 lat, chodziłem do studni, która była jakieś 200 czy tam 500 metrów od mojego domu i nosiłem tą wodę. Nie, może nie miałem nawet tych 12 lat. W każdym razie po prostu tą wodę sam jako dzieciak po pół wiadra nosiłem. To jest taki, jakby powiedzieć, wspomnienie. Aha, tu jest to zbieractwo, jakieś tam narzędzia, które się mi pozostały. No, tutaj widzimy skrzynię, która tam stała w rogu i zawartość, odkryjemy tej zawartość tej skrzyni. To są takie skrzynie powojskowe, tam na opatrunki, na jakieś tam wyposażenie. No dobra, co tutaj mamy? A, tu kukułka, zegar z kukułką, po mojej, znaczy kiedyś był w domu mojej małżonki, też tam lata 70., 80. były modne, tak, o tu mamy żelazko, to żelazko jeszcze używał mój tata, i to jest, był, mój był świętej pamięci, był krawcem i opowieść taka jest, że przez takie powiedzmy żelazko spalił sobie zakład krawiecki w mieście, bo po prostu, jakby powiedzieć, zostawił z zawartością i z jakiegoś tam powodu się przewaliło. Tu mamy prymuski takie wojskowe, też po prostu w tamtym okresie można było to praktycznie wszędzie znaleźć na złomowcach, czy tam po prostu, o, mam tu ładną kolekcję. Jedne są polskie, drugie tam szwedzkie, to jest Odra, nie? To polski akurat. To było na wyposażeniu takiego powiedzmy wojska w tych takich podobnych skrzyniach. Jak tam na przykład tu jest jakiś inhalator, nie wiem tam skądś tam go zdobyłem, na razie nie wiedziałem, po prostu jest. O, tu mamy transformator, żebyśmy je rozdzielali, 24, 12, 5, 9, to akurat transformator też chyba był wojskowy. No tutaj tarcza, dobra, teraz tam będziemy wkładać to z powrotem. No. Spójrzmy co tam dalej będzie. No dobrze. I przewija to wszystko. Poczekujcie. Tutaj mamy papież. Różnego rodzaju słoneczka do nagrzewania, stare modele. Zobaczymy co dalej.
lampę, jak tam nasz youtuber zbiera tę lampę, to mam coś takiego też. Znacie to też z kanału. O, tak. Nie wiem jakie to jest produkcji. No dobra, to przechodzimy dalej. No tak, tu mamy tarkę, to jeszcze też mojej mamy tarka. Praktycznie na tym się prało bieliznę. Poniżej była misa i po prostu przecierała tego mama to prawie. Dobra, wyciągamy następną skrzynię. No to książki, no to jest tego cała skrzynia. Jeszcze gaz. Tutaj tego. Polonez 1300. Tak. Dobra, zobaczymy co dalej. No tak, teraz tutaj okay. I tutaj MZ. No coś, kurczę. Jawa, no i tam. Co tu mamy? Tutaj 750, to jest jak? Chyba bodajże. Zastawa. Woda, której katalog części. No dobra, przechodzimy dalej. O, to jest silniczek, gdzie był pas taki założony i maszynka do mielenia mięsa. Jak było to silnobicie, to było maszynka taka na desce była i było mielone robione, także mama później gotowała to mięso. No tu mamy telewizor, Neptun. Ten akurat dostałem, jak się tacy sąsiedzi, gospodarze naszej okolicy wyprowadzali, musieli to sprzątnąć i pomagają wywozić te śmieci, to dostałem od nich ten telewizor. Tam mamy jeszcze jeden, to coś w tym stylu. No. Neptun D. Tam jest jeszcze jakiś tutaj. A ten stół taki długi, co tam po prostu jest ponad tymi telewizorami, to był stół krawiecki mojego taty, w którym w jednym z pokoi miał pracownię. Pracował zawodowo i oprócz tego dorabiał szyjąc ubrania, garnitury, spodnie. Głównie specjalizował się w szyciu dla osób niewymiarowych, między innymi otyłych, sportowców, gdzie nie można było w sieciówkach kupić takich rozmiarów, to były tylko standardowe. No tam mam jeszcze radyjko z tyłu, także mam tych rzeczy troszeczkę i jednak nie mogę z tego zdecydować co z tym zrobić, nie mam je tam na miejscu, a póki co czeka
na jakąś tam decyzję, czy ewentualnie jakiś powrót. O, co tu mamy? Radio jest Stolica. Tak, to nie jest pełna, tak, będzie Stolica. Tak, tak, tak. Takim stanie jest, nie? No i tym powiedzmy, tak, właśnie. To jest wszystko pająki, faktycznie kurz opanował wszystko. I dziękuję za oglądanie wszystkim widzom. Zapraszam do komentarzy, to pomaga w rozwoju tego kanału. Myślę, że się mogło spodobać. Dziękuję. Do zobaczenia.